Witajcie na kanale HFT1. To będzie pierwszy film z serii Podstawy Hunter Field Target. Opowiem Wam, co to jest strzelectwo terenowe, jakie są figurki i co jest potrzebne, aby zacząć przygodę z tym sportem. Pokażę, czym strzelamy i jak strzelamy. Jak ustawić karabinek, jak mierzyć i nauczyć się skutecznego domierzania. Przerobimy zasady Hunter Field Target, opowiem Wam, jakie są pozycje strzeleckie, zrobimy wiele treningów, aż w końcu pojedziemy na zawody. Zapraszam. Pierwszą rzecz, którą potrzebujecie do HFT, jest drewniany patyk. I nie jest to na wampiry. To jest tak zwany palik, czyli wyznacznik stanowiska, z którego będziecie strzelać do celów. Strzelectwo terenowe, potocznie zwane HFT, to sport dla każdego, bez względu na płeć, wiek i tak dalej. Każdy może strzelać, nie potrzeba należeć do klubu, nie potrzeba chodzić na strzelnicę. Każdy może wziąć swoją wiatrówkę i zacząć strzelać. Strzelamy od 42 metra do 7 metra. Palik w HFT, strzelectwie terenowym, jest podstawowym elementem. Każdy musi strzelać z wyznacznika stanowiska, którym jest najczęściej drewniany palik, i zawodnik musi go dotykać częścią ciała. Najczęściej jest to ręka, czasami noga, łokieć. Wyznacznikiem stanowiska również może być drzewo, punkt na ziemi, okrąg, z którego się strzela, w zależności, co przygotuje organizator. Najważniejsze jest jasne oznaczenie punktu, z którego zawodnik będzie oddawał strzał. Dopuszczalne jest podparcie karabinka tylną częścią, tak zwaną stopką. W strzelectwie terenowym wykorzystujemy takie cele reaktywne. W momencie trafienia przez strzelca w środkową część, nazywaną kill zoną lub hit zoną, figurka się przewróci. Wtedy strzelec zdobywa 2 punkty. Jeśli trafi tylko w metal, również zdobywa 1 punkt. Jeśli natomiast nie trafi, otrzymuje tylko 0 punktów. Na koniec punkty się sumują i wygrywa najlepszy strzelec. W strzelectwie terenowym wykorzystujemy różne wielkości kill zone. Kill zony, tak jak już wspomniałem, to te okrągłe miejsca, w których po trafieniu śrutem figurka się przewraca. Te kill zony mogą być różne, od 15 mm do 40, jak widzicie tutaj. W strzelectwie terenowym istnieją dwie kategorie strzeleckie: HFT1 i HFT2. HFT1 to jest tego typu karabinek. Są to karabinki PCP z tak zwanym kartuszem, czyli sprężonym powietrzem. Kartusz ma manometr, na którym widać aktualne ciśnienie, lub manometr jest wbudowany w sam karabinek. Kolejną kategorią strzelecką HFT2 są popularne wiatrówki sprężynowe. Wyrzut śrutu następuje przez uwolnienie sprężyny. Kategoria HFT2 to najpopularniejsze wiatrówki sprężynowe. Jedyne wymaganie, albo wręcz konieczność w takiej wiatrówce, którą pewnie większość z Was posiada, jest zamocowanie lunety. Bez niej na dystansie 42 metrów ze zwykłymi przyrządami celowniczymi nie ma szans praktycznie trafienia w figurkę. Pamiętajcie, że do strzelania rekreacyjnego energia Waszej wiatrówki nie może przekraczać 17 Joule zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Na szczęście większość dostępnych na rynku wiatrówek jest zgodna z limitem i można śmiało strzelać. Jedynie do strzelectwa terenowego dopuszczalna maksymalna energia to 16,3 Joule, czyli jakieś 244 metry na sekundę, ale uwaga, bo maksymalna wartość zależy też od wagi śrutu i czasem będzie to nawet 243 metry na sekundę. Do strzelectwa terenowego na pewno przyda się jeszcze coś do leżenia typu mata, pianka oraz dużo wolnego czasu i śrutu.
To tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z podstaw strzelectwa terenowego. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakieś pierdółki pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Karabinki sprężynowe w kategorii HFT2 mają odrzut. Oznacza to, że w tym karabinku mamy ustawioną dalej 15 metrów, środek. Zanim jednak rozpoczniemy, jeszcze warto wspomnieć, ale spróbujemy. Zapraszam do treningów ze mną. Nie zapomnijcie subskrybować,